Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, o sytuacji, w której jesteśmy, o sytuacji związanej z kwestionowaniem wyniku wyborów. W jakiej sytuacji politycznej znaleźliśmy się, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się na świecie. O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy wspieracie Układ Otwarty. Wszystkich pozdrawiam, ale patronom szczególnie dziękuję. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne, bo dzięki temu ten program jest niezależny, nie służy ani jednej, ani drugiej, ani żadnej innej opcji politycznej, ani biznesowej, tylko służy słuchaczom i widzom. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona i tym samym zostać współtwórcą Układu Otwartego, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz już zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oandate MS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Wojciech Myślecki, profesor Wojciech Myślecki, były działacz opozycji demokratycznej, strateg polityczny, ekspert do spraw energetyki, pełniący w przeszłości wiele rozmaitych funkcji. Nie będę ich wymieniał, bo byśmy stracili tutaj 30 minut na wymienianie wszelkich funkcji, a zasług Wojciecha Myśleckiego to następną godzinę. Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry Igorze, dzień dobry Państwu. No Igor jak zwykle jest szalenie miły i sympatyczny, dla mnie przynajmniej, i wymienia zasługi, których nie miałem. Natomiast co ciekawe, że używasz były działacz opozycji. Mam nadzieję, że nie będziesz mówił obecny działacz opozycji, bo to już niedaleko tego jest w tej chwili. Mam nadzieję, ale aczkolwiek jak ustaliliśmy w jednym z poprzednich programów, jesteś symetrystą, czyli niezapisanym do żadnego z obozów politycznych i to jest dobry punkt widzenia do opisania tej sytuacji, do próby opisania tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. Bo ja mam wrażenie, że niezależnie od sympatii, niezależnie od tego, kto na kogo głosował w wyborach prezydenckich, sytuacja, w której podważa się wynik wyborów, no jest bezprecedensowa w historii 35 lat naszej demokracji, jednak demokracji sprawnie funkcjonującej pomimo wszystko, słabych instytucji, niewydolnego państwa. Jednak wybory były czymś, co wszyscy uznawaliśmy, szanowaliśmy i nie kwestionowaliśmy. Teraz dzieje się to pierwszy raz. Czy twoim zdaniem jesteśmy blisko kryzysu państwowego, czy to są tylko emocje polityczne i być może przesadzamy, to za chwilę te emocje osiądą i o tym zapomnimy? Znaczy my jesteśmy w kryzysie w tej chwili i politycznym w Polsce i nazwijmy to państwowym, czyli dotyczy to nie tylko sceny politycznej, struktur politycznych, ale dotyczy też państwa, co już jest sytuacją bardzo niebezpieczną, szczególnie w kontekście szybko zmieniających się i dosyć niebezpiecznych zmian w układzie równowagi globalnej na świecie, kiedy wtedy należy skręcać śruby w państwie, konsolidować społeczeństwo wokół rządu, wszystkie ważniejsze sprawy na wszelki wypadek uzgadniać z opozycją. Natomiast my nie mamy takich warunków i no, warto się zastanowić, dlaczego tak jest i co my możemy jeszcze ewentualnie w tej sytuacji zrobić, ale od razu mówię, jesteśmy w kryzysie i politycznym, państwowym. Odpowiadam na twoje pytanie. A tak szerzej, jak byś określił ten moment, historyczny, w którym jesteśmy, biorąc pod uwagę też to, co dzieje się na świecie, no bo z jednej strony mamy rzecz oczywistą, agresywną Rosję i rzecz oczywistą, dziś już niestety oczywistą, znaczy to, że wszyscy nie wykluczamy możliwości wybuchu wojny, gdzieś bliżej jeszcze niż do tej pory,
Z drugiej strony mamy coraz bardziej zdezintegrowany Zachód. Mamy naszego głównego sojusznika, który zachowuje się, czyli Stany Zjednoczone, który zachowuje się często w sposób budzący nasze wątpliwości, a nie wzmacniający naszą pewność siebie i przekonanie o tym, że na pewno możemy, jakby dobrze rozumiemy swoje interesy. Nasz sojusznik wzmacnia ostatnio Rosję, przynajmniej jego prezydent, swoimi ruchami. To wszystko powoduje, że jesteśmy jeszcze wybuch wojny, tak, izraelsko-irańskiej, do której włączyły się Stany Zjednoczone, to kolejne ognisko, kolejne rozszerzenie frontu, które powoduje, że ta uwaga światowa też się rozprasza i jakby daje więcej szansę tym imperialnym więcej swobody imperialnym agresorom. No i w tym wszystkim jesteśmy po wyborach, po których sytuacja i tak jest trudna, bo mamy podzieloną władzę między dwa obozy. No jeden z obozów zaczyna kwestionować te wybory. Zacznijmy od wyboru, bo jednak zacząłeś tym pytaniem i groteskową elementem tej sprawy wokół wyborów jest to, że kwestionuje obóz rządzący. To znaczy ten, który odpowiadał za przygotowanie od strony technicznej, organizacyjnej wyborów, który dysponuje przecież aparatem państwowym wojewodów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które odpowiadają. Więc jeżeli są jakiekolwiek kwestie dotyczące wiarygodności wyniku wyborów, to jest odpowiedzialność obozu rządzącego, który akurat właśnie kwestionuje te wyniki wyborów. To już jest taka gra przy bandzie. I ta gra się źle skończy dla obozu rządzącego, bo w Polsce, mimo tego dramatycznego podziału, zresztą opartego głównie o sprawy emocjonalne, to gdzieś tam pod spodem to przywiązanie do demokracji, o którą jednak Polacy walczyli, byśmy nie dostali w prezencie demokracji, to te manipulowanie już przy tym i w taki sposób, można powiedzieć, daleko odchodzące jakichkolwiek standardów przyzwoitości, nawet ludzkiej, wyfrontowanie ponure już w tej chwili osoby, jakim jest pan mecenas Giertych, jako, powiedziałbym, lidera grupy kwestionującej wybory i dostarczającej setki, kilkadziesiąt tysięcy protestów wyborczych, czyli więcej niż jest komisji wyborczych. To wszystko jest gra, już jak powiedziałem, przy bandzie i to się bardzo źle skończy. Oczywiście nie będzie siły politycznej w Polsce, która by mogła skutecznie zakwestionować te wybory i pan prezydent elekt spokojnie w sierpniu zostanie zaprzysiężony, ale i tak już na złą sytuację, jaką mamy w Polsce, do której wrócimy po naświetleniu panoramy spraw światowych, ta sprawa chyba już jest przekroczeniem czerwonej linii i wrócimy do tego, bo to jest bardzo poważny problem, tylko jak wolałbym to pokazać, jak dalece my gramy przy bandzie w momencie, kiedy świat jest też przy bandzie, więc to są dwie, zamiast odskakiwać przynajmniej od naszej bandy, to my akurat sobie wesoło tam zabawy uprawiamy, które są absolutnie niedopuszczalne z punktu widzenia interesów Polski jako państwa. Ale zanim przejdziemy do spraw tego, co jest wokół nas, jeszcze o jedną rzecz chciałem, żebyśmy zamienili dwa słowa, bo Polska się nieprawdopodobnie rozwija przez 35 lat, tak? Rozwinęła się, nikt z nas sobie nie wyobrażał, że możemy zajść tak daleko, może poza tobą, bo ty w 86 przewidziałeś, że Związek Radziecki, czy w 87, że Związek Radziecki się rozpadnie, ale chyba nie przewidziałeś, że Warszawa będzie miastem, w którym jest, nie wiem, trzecie pod względem Europy liczba wysokościowców i że będziemy państwem tak nieźle, tak dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie. Ale zarazem jesteśmy w takim momencie, kiedy
jakby możemy pójść dalej, nie? Możemy jeszcze się rozwijać, ale do tego, o czym napisano już książki, tak? Rozwijają się te państwa, które mają silne instytucje. I tych instytucji myśmy przez 30 lat, czy przez te 35 lat silnych nie zbudowali. One są ciągle słabe. Też, przyznajmy, poprzedni rząd też je bardzo osłabiał, tak? Zrobił wiele rzeczy destrukcyjnych. Ale teraz to co na te słabe instytucje, jeszcze tym ostatnim takim elementem, którego nikt nie podważał i do którego ludzie mieli zaufanie. Tak jak nie mamy zaufania do państwa, czy duża część Polaków nie ma zaufania do państwa, w ogóle poziom zaufania publicznego jest bardzo niski, to nikt nigdy, chyba ten poziom zaufania do wyniku wyborczego był zawsze wysoki, tak? No, można było ludzie zawsze część Polaków była niezadowolona z wyniku wyborów, to jest naturalne, ale nikt nie miał, poza jakimiś marginesami, takiego przekonania, że ktoś ich oszukał w tym, nie? A teraz buduje się to, na tym słabym państwie jeszcze dokłada się to. No dobra, do wyboru wrócimy. Zrzućmy okiem na panoramę wokół nas, bo wszystkie wydarzenia wewnątrz państwa należy jednak mimo wszystko oceniać w kontekście sytuacji zewnętrznej. Tak? Jeżeli na zewnątrz by wszystko było w porządku i było spokój i cisza, no to możemy pozwolić sobie na ekstrawagancje polityczne w środku. Natomiast tu mamy sytuację taką, że nie. Otóż świat jest w fazie, można powiedzieć, szukania nowego punktu stabilności wobec dramatycznych wręcz zmian głównych procesów, które zachodzą w światowej społeczności, bo można powiedzieć, że mamy już jednak globalną w tej chwili społeczność ze względu choćby na środki komunikacji, tak, to jest powszechne, że natychmiastowa jest możliwość od razu zapoznania się z tym, co się dzieje na drugim krańcu świata. Więc Stany Zjednoczone już absolutnie bez możliwości jakiejkolwiek zmiany weszły w fazę realizacji nowej strategii, wielkiej nowej strategii Stanów Zjednoczonych. Ona się nazywa offshore balancing. Ja wspominałem o tym, to znaczy szukanie rozwiązań takich, żeby na zewnątrz Stanów Zjednoczonych jakoś tam zrównoważyć ten cały układ, tak żeby Stany Zjednoczone nie musiały kontynuować strategii dominacji, którą przyjęły po upadku Związku Radzieckiego i po zwycięstwie w zimnej wojnie. Twórcami tego była grupa polityków zwanych neokonserwatystami, którzy byli skupieni wokół prezydenta Ronalda Reagana i przyjęto wtedy, że trzeba narzucić światu realizację zasad wpisanych do Karty Atlantyckiej, Karty Narodów Zjednoczonych, czyli żeby krok po kroku zarówno wolna gospodarka, struktury republikańskie, demokracja, szacunek dla praw człowieka i żeby one były tak fundamentem, na którym wszystkie państwa, do którego dążą lepiej lub gorzej, później lub wcześniej. Ta strategia upadła. Stany Zjednoczone nie mają siły w tej chwili na jej realizację. Ta świadomość zresztą była już od dawna w tych wewnętrznych kręgach Stanów Zjednoczonych, dlatego że pierwsze prace na temat nowej wielkiej strategii offshore balancingu ukazały się takie dojrzałe w 1997 roku. Wszystkim zalecam taki raport Christophera Lane'a, który ma po polsku tytuł Nowa Wielka Strategia Stanów Zjednoczonych, tak? Więc offshore balancing, myślnik. Więc to jest taka praca podstawowa i ona ma 23 strony, 100 cytowań, więc się łatwo stosunkowo czyta. I wszystkim, którzy chcą się zajmować polityką lub się wypowiadać, to polecam, żeby to przeczytać. Istota polega na tym, że elementem wdrażania tej strategii jest tak zwana depriorytetyzacja. Znowu mamy bardzo dobry, króciusieńki
zbiór 4 takich esejów politycznych, a właściwie 3 raportów politycznych, napisanych już przez obecnych, młodych stosunkowo analityków i polityków skupionych wokół prezydenta Trumpa, w tym przede wszystkim taką gwiazdę Elbridge'a Colby, który w tej chwili jest głównym analitykiem i odpowiada za strategię w Pentagonie, a więc to już jest osoba, ale takie nazwiska, tu ja zresztą pokażę ten raport, on tak nie wiem, czy to widać, ty powiedz. Słabo widać? No w każdym razie taki raport jest, on jest dosyć cienki, to jeszcze jest Wes Mitchell, Jakub Grygiel, też bardzo poważna postać, i Matt Pottinger, który w tej chwili jest w czynnej służbie koło tego. Więc Jakub Grygiel jest też naszym gościem często. Wiem, dlatego mówię właśnie, że wspominam jego. Ty masz zresztą bardzo ciekawy zbiór ludzi i jeszcze raz gratulacje moje. Więc wracając do tej nowej polityki, ona polega na tym, że Stany Zjednoczone będą się wycofywać z różnych form ingerencji czy kontroli, która była charakterystyczna dla epoki strategii dominacyjnej. W tym przede wszystkim będą bardzo już oszczędnie używać wojsk lądowych, ponieważ Stany Zjednoczone zmieniając tą wielką strategię, one głównie kierują się tym, że wróciło na swoje miejsce potężne mocarstwo, jakim było przez całą właściwie historię świata, czyli Chiny, bo właściwie historia świata była pisana w 2 miejscach, wschód i zachód, tak? I o ile Chiny pozbierały się po klęskach i niepowodzeniach różnych, które zaczęły się od końca XVIII wieku, kiedy przegrały ze światem zachodu, ze względu na to, że i były tak silne, że po prostu nie uruchomiły wewnętrznych procesów reform, reorganizacji, nie przeszły przez oświecenie, nie przeszły przez epokę pary, epokę później elektryczności. No w każdym razie były stale zacofane w stosunku do Zachodu i nagle jednym skokiem w przeciągu jednego w zasadzie pokolenia to nadrobiły. Ich gospodarka w tej chwili wolumenowo jest równa w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo mają różnych technologicznych też osiągnięć. Oczywiście nie są to jeszcze Stany Zjednoczone, ale w każdym razie wróciły na swoje miejsce. I Stany Zjednoczone prawdopodobnie podjęły decyzję z różnych powodów zresztą, aby doprowadzić do sytuacji ponownie dwubiegunowego układu. Stany Zjednoczone boją się wielobiegunowego układu, który w tej chwili jest przede wszystkim uważany przez większość analityków za oczywisty, jakieś południe tam. Natomiast jak się popatrzy na parametry gospodarcze, takie podstawowe, no to jednak Azja, czyli obszar, w którym jeżeli nawet nie dominacja państwa chińskiego, ale dominacja gospodarki chińskiej będzie oczywista, czyli cały zespół Azji w tym obszarze wokół Chin, to jest ponad 40% gospodarki światowej. Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone i sojusznicy, czyli do tego dodałbym Kanadę, Australię, Nową Zelandię, to w sumie my mamy też ponad 40%, około 50%, no to dla reszty bardzo niewiele zostaje, a więc właściwie nie ma żadnego powodu, żeby gospodarczo układ nie był dwubiegunowy. Tak? I pewnie tak do tego dążą Stany Zjednoczone, bo cała teoria wielkich systemów, którą akurat ja się zajmuję, mówi wyraźnie, że dwubiegunowy układ jest dużo bardziej stabilny niż układ jednobiegunowy, już nie mówiąc o wielobiegunowym. I wobec tego przyjrzyjmy się tego, co na naszych oczach się w tej chwili w ostatnich dniach stało. Tak zwana 12-dniowa wojna. Izrael zdawał sobie sprawę, że jest to ostatni moment ułożenia dramatycznego, za pomocą takich dramatycznych wydarzeń, jakiejś w miarę stabilnej relacji na Bliskim Wschodzie z ich punktu widzenia, bo Stany Zjednoczone i tak się wycofają z Bliskiego Wschodu, i tak się wycofają. Więc w związku z tym
zrobiły wielki spektakl. Sądzę, że Iran nie był aż tak blisko tych wytworzenia, przynajmniej jeżeli nawet był blisko, to nie zamierzał moim zdaniem tych głowic jądrowych, bo to naprawdę już byłaby zabawa z zapałkami przy beczce prochu. Więc, no ale zrobiono, że miał tam te bomby za 2 tygodnie zrobić i zrobiono nalot na te wszystkie liczące się obiekty. Zniszczono przy okazji właściwie 50 co najmniej procent obrony przeciwrakietowej różnej zresztą maści w Iranie i no mieliśmy, powiedzmy, no niezły spektakl, który zakończył się dzisiaj w nocy, bo prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że niech Bóg chroni Stany Zjednoczone i Iran, wymienił Izrael, powiedział, że przystępujemy do pokoju, już Stany Zjednoczone tego i zaczął proces depriorytetyzacji, bo Bliski Wschód dla nich nie jest aż tak istotny. Oni są w tej chwili eksporterem tych nośników energii, czyli gdybyśmy wzięli gaz skroplony i ropę naftową, to oni mają pod dostatkiem, są eksporterem i będą coraz większym eksporterem. I wszyscy uważali, że to będzie wojna, która oczywiście na Bliskim Wschodzie wojna się można ciągnąć dowolnym długo, no i proszę bardzo. Więc jeżeli chcemy określać, co się dzieje w świecie, to warto przeczytać te 2 nieduże książeczki czy 2 raporty. I to mniej więcej będzie wiadomo. Stany Zjednoczone nie cofną się z polityki tej offshore balancingu i wobec tego wiele rzeczy się będzie zmieniać. Teraz przejdźmy do Polski. My leżymy w strefie, która jest do dyskusji. Może nie takiej wielkiej, bo na szczęście jesteśmy członkiem NATO, które notabene jest podważane, różne rzeczy się na ten temat mówi, ale nic lepszego nie mamy i długi czas nic lepszego mieć nie będziemy, więc dla nas spoistość, nowoczesność, prawidłowe, że tak powiem, reformowanie NATO, czy rozpoznawanie, co może, a czego nie może, my powinniśmy brać bardzo czynny, konstruktywny udział w tym procesie. Żeby brać udział w procesie przekształcania NATO, to trzeba mieć dobre relacje zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i dobre relacje z głównymi państwami Europy, a przede wszystkim z państwami, które są narażone na agresję rosyjską. Aczkolwiek tu też trzeba wyraźnie powiedzieć, że jeżeli przyjmiemy, że Stany Zjednoczone rzeczywiście prowadzą, a na razie wszystko wskazuje, że to robi i to skutecznie, mimo ekstrawaganckiej formy, bo Trump narzuca niezwykle ekstrawagancką formę funkcjonowania najpotężniejszego polityka na świecie. I to, co powiedziałeś, że my nie za bardzo wiemy, co się dzieje na tym świecie, to wynika z zupełnie idiotycznego przekonania wbitego przez prasę i przez tak zwane postępowe lewicowo-liberalne elity, że to jest wariat. On nie jest wariatem, tylko to jest polityk, który realizuje te linie polityczne offshore balancingu i depriorytetyzacji, z tym, że robi to na swój sposób, który opisał w książce, razem z kolegą napisał książkę o sposobie negocjacji na rynkach nieruchomości. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak Trump rzeczywiście co robi i w jaki sposób, no niech sobie przeczyta tą książkę, a nie głupoty wypowiadać na temat jednak bardzo potężnego polityka, który oczywiście robi wariata ze wszystkich naokoło, bo to jest ten styl negocjacji. Wróćmy do naszego podwórka. Rosja. Moim zdaniem w tej chwili po uporządkowaniu i po rozpoczęciu skutecznej depriorytetyzacji na Bliskim Wschodzie, Rosja jest następna do uporządkowania. Trump nie ceni i nie traktuje poważnie słabszych. To rzeczywiście jest przykre, ale no tak to jest. Rosja gra powyżej swoich możliwości. Rosja przede wszystkim gra sobą, bo wszystko, co robi w tej chwili Rosja, to jest rzucenie resztek, naprawdę resztek tego, co Rosja miała z aktywów, czyli pieniędzy zarobionych na gazie transportowanym głównie do Europy Zachodniej i na ropie, to jest resztki. Jeżeli cokolwiek Rosja ma w budżecie, to z tego pochodzi, ale to są wszystko schodzące już
fundamenty gospodarcze i za, powiedzmy, no ty jeszcze dożyjesz, ja nie, ale że naprawdę ropa i gaz już będzie ważna, ale bez przesady nie będzie rządzić światem. I Rosja... Ale póki co rządzi światem i dzięki temu zamieszaniu na Bliskim Wschodzie ceny ropy poszły bardzo w górę, co oczywiście jest bardzo dobre dla Rosji. No właśnie nie poszły. Dlaczego poszły? Poszły może tam paręnaście procent, z powrotem wracają do dlaczego? Bo po prostu polityka depriorytetyzacji, muszę wrócić i powiedzieć to nie jest polityka, że Stany Zjednoczone się wycofują. Stany Zjednoczone właśnie po to wprowadziły politykę depriorytetyzacji, aby się wycofać w taki sposób, żeby nie utracić kontroli nad tym terenem, tak? Żeby mniejszymi zasobami organizować z udziałem jakby lokalnych różnych sił czy regionalnych, żeby nie musiały narzucać, bo nie zamierzają nikomu narzucać. Jak ktoś chce być ajatollahem i być szyitą, to niech se będzie, tylko żeby po prostu nie robił zamętu na arenie międzyświatowej. Jeżeli ktoś jest niestety autokratą i ma jakieś okropne policję i więzienia i tak dalej, no to trudno, bo przedtem oczywiście, że to nie będzie pochwalane przez Stany Zjednoczone, a na pewno nie przez nas, ale tym niemniej będzie polityka robienia pokoju przez siłę i nie narzucania swoich reguł gry, swoich reguł politycznych, swoich reguł moralnych i etycznych. No, jest to przykre, to będzie polityka dużo bardziej brutalna ale ona taka będzie i po prostu czy nam się podoba, czy nie, musimy się do tego przygotować. I teraz wracamy do naszej sceny politycznej. Jak powiedziałem, Stany Zjednoczone zabiorą się w tej chwili za Rosję i mniej więcej w podobnym stylu sprawa zostanie załatwiona. Co jest przewagą dominującą? Co to znaczy? Zapytam cię, po pierwsze, na jakiej podstawie uważasz, że Stany Zjednoczone teraz zabiorą się za Rosję? Dlatego, że w tej książeczce, gdzie są 4 eseje, jak politykę depriorytetyzacji, znaczy politykę offshore balancingu będziemy prowadzić, tam jest motto. Motto z Machiavellego to są komentarze Machiavellego do 12 ksiąg Liwiusza. Liwiusz był wielkim historykiem, nawet na współczesnym czasem nowoczesnym. I to motto jest tam, odczytam ci. Bez względu na to, jakie przyczyny to przypisujemy, nigdy nie zdarzyło się, aby Rzymianie zaangażowali się w 2 wielkie wojny w tym samym czasie. Wręcz przeciwnie, zawsze wydawało się, że po wybuchu jednej wojny gaśnie natychmiast druga wojna. Ale najważniejsze zdanie w tej chwili następuje. Rzym koncentrował się na jednym wrogu, podczas gdy pilnie utrzymywał pokój z resztą wrogów, którzy czy to ze strachu przed jego mocą, czy też zwiedzeni metodami, które stosuje, aby przytłumić ich czujność, są łatwo uciszani. Czyli metodą pokojową, podstępu, oszustwa, siły, interwencji i tak dalej, Stany Zjednoczone będą porządkować wszystkie obszary poza Chinami, zostawiając siłę głównie na starcie gospodarcze, takie wszechstronne, globalne, wielowymiarowe starcie z Chinami. I w związku z tym, gdybyśmy wzięli te obszary, no to po Bliskim Wschodzie następnym elementem gorącym, kartoflem takim jest w tej chwili Rosja i wojna z Ukrainą. Jeżeli weźmiemy... No ale na razie Trump wzmocnił Rosję, a nie ją osłabił, tak? Ją przywrócił ją do gry. Nie zadał jej nie utrudnił jej życia w żaden sposób, co Rosja zresztą konsekwentnie wykorzystuje. To jest publicystyka, a nie polityka. Trump mowy nie ma, żeby wzmocnił Rosję. On ją, zresztą Biden też już to robił wcześniej, bo polityka offshore balancingu była już przejęta przez pana prezydenta Bidena, tylko to robił, powiedzmy, metodami charakterystycznymi dla elit
lewicowo-demokratycznych. Trump robi w swoim stylu, niepowtarzalnym zresztą, już mówiłem. Więc Rosja została wciągnięta w tą wojnę w jakimś sensie, znaczy sama na własne życzenie. Główną przyczyną, bo trzeba się zastanowić, po co Rosja w ogóle tą wojnę zaczynała. Przecież tam jakieś imperium, że oni nie mogą żyć bez Ukrainy i tak dalej. To są bzdury po prostu robione po to, żeby mieć jakąś tam ideologiczną czy propagandową podkładkę. Faktycznie chodzi o władzę. Obecna ekipa Putina to jest ekipa, która przejęła kontrolę praktycznie pod kątem własnych interesów przede wszystkim, kompletnie zapoznając interesy Rosji jako państwa, zablokowały jakiekolwiek reformy wewnętrzne Rosji, jakiekolwiek unowocześnienie Rosji, wręcz cofnęły się, jeżeli chodzi o poziom nauki, poziom technologii i tak dalej. Popatrz, jak słaba Rosja jest w informatyce. Wykorzystują oczywiście systemy informatyczne, ale własnych nie mają. Więc trzeba zdać sobie sprawę, że Rosja się praktycznie sama na własne życzenie wyłączyła z wyścigu o XXI i XXI wiek, bo ten się już zaczyna pojawiać nam na horyzoncie. Więc i w momencie, kiedy naprawdę wszystkie wysiłki powinny iść na unowocześnienie tego państwa, na odejście od tej skorupy postmongolskiego obozu wojskowego, który napada na wszystkich bez sensu i bez nie wiadomo po co nawet. I to, no to ona wtedy sobie zafundowała wojnę o przywrócenie prastarych ziem rosyjskich, czyli ziem ukraińskich, przyjmując zasadę, że Ukraina to jest zbuntowany jakiś oddział narodu rosyjskiego. No bzdury totalne. No i a jeżeli prowadzisz na taką skalę politykę opartą o zupełnie jakieś absurdalne, a w tyle zresztą lokalne czy ciasne interesy rządzącej kliki, no to musisz państwo położyć i no, przecież politycy amerykańscy doskonale o tym wiedzą z jednej czy drugiej strony i czekają. Jeżeli weźmiesz realny dochód narodowy brutto rosyjski, nawet uwzględniając tam zwiększoną cenę, wcale nie zwiększoną, ale załóżmy, że jest ropa naftowa poszła do góry, to oni w tej chwili mają no mniej więcej, załóżmy z trudem 3 z kawałkiem biliona, no ale no sama Europa ma, proszę ciebie, 20 z kawałkiem, tak? No to Wojtku, przecież... to prawda, ale prawdą jest też to, że produkcja wojskowa rozwija się i cała gospodarka została przestawiona na taki tryb przygotowania do kolejnych wojen, co oczywiście jest destrukcyjne dla państwa i dla gospodarki jako całości, ale nie dla zdolności militarnych. Ma ogromne ciągle zaplecze ludzkie, może tam z tej Syberii, z różnych miejsc jeszcze ciągle ciągnąć ludzi. Mówisz, że to jest publicystyka, a nie polityka, jeśli chodzi o wzmacnianie Rosji. No, osłabił dostawy do Ukrainy znacząco Stany Zjednoczone, no co powoduje, że Ukraina ma i gorszą obronę przeciwlotniczą, mimo że ma bardzo profesjonalną armię, no to nie ma tych wszystkich zdolności, które mogłaby mieć i Rosjanie powoli, ale konsekwentnie posuwają się do przodu i nie są na nich nakładane kolejne sankcje. Na razie Trump tylko o tym mówi, ale nic nie wykonał żadnego gestu, który by realnie osłabiał Rosję, a wzmacniał tych, którzy się przeciwko nimi bronią. No, wiesz, czas, który my mamy do dyspozycji, problemy, które bo właściwie zaczęliśmy od naszych krajowych i sądzę, że nawet ci, którzy nas słuchają, to bardziej ich interesują sprawy krajowe. Ja zostaję przy swoim, że w tej chwili następnym porządkowanym obszarem będzie Rosja i całe to otoczenie. I tutaj właśnie my mamy możliwość odegrania istotnej roli, ponieważ w tym procesie depriorytetyzacji tam są, jak powiedziano, zalecam tym, którzy chcą się zajmować polityką, szczególnie naszym politykom, żeby zamiast gadać głupoty i wyczyniać jakieś
komedię z wyborami, żeby zaczęli czytać cokolwiek, a przynajmniej niech przeczytają tego Grygiela, Michela i Kolbiego. Tam podane są algorytmy, w jaki sposób się depriorytetyzuje dany obszar. I w to się trzeba wczytać, zrobić bilans, powiedzmy, jakie interesy mają tu Stany Zjednoczone, oczywiście wielowymiarowy, bo to musisz bezpośrednie przez układ gospodarczy, poprzez Niemcy, Francję i tak dalej, co my tu mamy. Naszym atutem jest przede wszystkim to, że nie jesteśmy małym państwem leżącym w gorącym punkcie, leżymy w gorącym punkcie, jesteśmy bramą do niziny europejskiej. Jeżeli ktoś chce zaatakować Europę Zachodnią, to musi przejść przez Polskę. Więc mamy taki, można powiedzieć, duży punkt na mapie układów depriorytetyzacyjnych. To jest nasze położenie, nasz rozmiar. Natomiast najsłabszym punktem w tej chwili jest, że my nie mamy tej polityki. Jak się ułożymy do tego? Sądzę, że najważniejszy dla Stanów Zjednoczonych będzie najważniejszy układ państw, które mogą wejść w miejsce, które oni opuszczają, i wtedy oni zostawią to, czego my wypełnić nie możemy. Nie mamy na razie jeszcze niskoorbitalnych układów satelitarnych do dowodzenia polem walki takim wielowymiarowym. Nie mamy też oczywiście już wysokooorbitalnych systemów rozpoznawania. Nie mamy możliwości zgrania samolotów strategicznych i innych. Na razie i czegoś tam nie mamy, ale wiele rzeczy mamy i można sobie wyobrazić, że myśmy powinni aktywnie przede wszystkim, ale no niestety musiałyby Niemcy się zmienić, a to jest takie mniej więcej sam problem jak zmiana Rosji. Więc z państwami północnymi, czyli Skandynawią, z Turcją, no i w jakimś sensie za pomocą Ameryki uporządkowania sprawy państw czarnomorskich, czyli Rumunia i armia ukraińska jest wielkim atutem i Ukraina byłaby częścią taką naturalną tego układu stabilizacyjnego tutaj, pod jednym warunkiem, że Ukraina musi przejść dosyć gruntowne przemiany wewnętrzne. Dystans Trumpa i jego ekipy do Ukrainy wynika między innymi z negatywnej oceny stanu spraw wewnątrz Ukrainy, a przede wszystkim z korupcji, która przekracza już wytrzymałość, powiedziałbym, sojuszników Ukrainy. W tym były przypadki, co bardzo zdenerwowało Stany Zjednoczone, jeszcze się nie dziwię, handlu bronią przez skorumpowane części elit ukraińskich. Ja sądzę, że to jest też bardzo ważny problem. Drugim problemem to sprawa Niemiec. Trump kieruje się trochę, przesadza się, znaczy to jest podkreślane za mocno, kieruje się pewnymi, nazwijmy to, osobistymi niechęciami czy fobiami. On nie lubi Niemiec z różnych powodów. Też ma bardzo złe mniemanie o elitach Unii Europejskiej, bo z niewiadomych przyczyn, co nie jest prawdą, uważa, że Unia Europejska powstała po to, żeby zaszkodzić Stanom Zjednoczonym, co jest też bzdurą, no ale mam nadzieję, że on to mówi, ale tak nie myśli. Natomiast najlepszym przykładem tego było, znasz przecież to słynne przemówienie Vansa, że jakiś polityk nawet się popłakał, tak się zdenerwował tym przemówieniem w Monachium, tak? A co on im powiedział? On powiedział, że po prostu poziom tych elit europejskich skandaliczny, że to są po prostu szkodliwi ludzie i tak dalej, więc to nie jest dobry wstęp do współpracy i budowania obozu, ale jest jak jest i my musimy brać to wszystko pod uwagę. Ja wielokrotnie w swoich wystąpieniach, już coraz rzadziej występuję, bo szkoda gadać, bo to i tak nikt nie słucha, ale mówiłem o tym, że sojusz polsko-niemiecki oparty o zrozumienie wspólnych interesów, nie o tę jakąś miłość, rzucanie się na szyję, bo to jest niemożliwe, bo Niemcy zawsze będą uważali, że my jesteśmy narodem trzeciej czy drugiej kategorii, mimo że nam zazdroszczą właśnie tego rozwoju, czy doceniają nawet to może, ale i tak będziemy drugą kategorią i trzeba się z tym pogodzić. Jak tak chcą, to niech się tam gadają, co nas to obchodzi. My też mamy swój punkt widzenia
większości na Niemcy, ale mamy wspólne interesy. I te interesy, no pytanie, kto siądzie i policzy te wszystkie interesy, pokaże i tak dalej. A my się zajmujemy 30 czy 50 tysiącami protestów wyborczych, gdzie przynajmniej na 20% wpisany jest PSL Giertycha. Tak? No przecież myśmy zwariowali całkowicie. No naprawdę mamy poważne sprawy. Musimy przeliczyć naszą możliwość w tej nowej polityce. Ani dyplomacja polska, notabene pokieraszowana, bo wysłano lekarza, który bardzo by się teraz przydał właśnie tu w Polsce, to wysłano na placówkę dyplomatyczną szpitala, od tego spraw psychiatrycznych lekarza na placówkę, którego ani nie chce Ameryka, ani nikt nie chce, ani nie chce prezydent. No więc tak robimy politykę, zamiast się zabrać za poważną robotę i się przygotować do wejścia w politykę depriorytetyzacji i wygrać na tym, bo my możemy to wygrać. To jest odpowiedź moja. Ja się tu, znaczy nie zgadzam się tylko z tym wątkiem dotyczącym tego, że Trump ma spójną politykę, znaczy, że dobrze rozumie i dobrze rozgrywa sprawę Rosji. Moim zdaniem on nie rozumie Rosji, nie ma wokół siebie ludzi, którzy rozumieją Rosję i nie do końca słucha bardzo wąskiego grona ludzi. Moim zdaniem tam popełnia błędy, ale co do kierunku, to ja się absolutnie z tobą zgadzam i na pewno to w opisie polskiej sytuacji, tak? I tej szansy, którą my mamy. I absolutnie zgadzam się, że powinniśmy bardzo wzmacniać naszą współpracę na linii północnej z tym północno-wschodnim korytarzem. Że to jest niezwykle ważne i też Rumunia, w przyszłości Ukraina. I po to, żeby te państwa też były naszym lewarem, żeby nas wzmacniały w relacjach z Niemcami i wtedy my możemy odgrywać tu bardzo ważną rolę i to jest moment, w którym tę rolę możemy zacząć odgrywać. Tylko jak tu odgrywać rolę, kiedy, tak jak powiedziałeś, no, nie mamy ambasadorów w 50 państwach i to się lekceważy, a ja wiem, co to znaczy. To jest codzienna praca, której ktoś nie wykonuje, tak? Albo wykonują w połowie, no bo tam są przedstawiciele nasi, ale nie mają... Igor, ja ci powiem jedną rzecz. W Afryce, która jednak, ona może jeszcze ciągle jako wolumen gospodarczy się nie liczy, ale mamy jednego ambasadora, już tylko w randze ambasadora, to jest pan dr Mirosław Gojić w Kenii i w Ugandzie, tak? W pozostałych państwach mamy chargé d'affaires. No, w Stanach Zjednoczonych jest lekarz, który powinien natychmiast tu przyjechać, bo to, co się tutaj dzieje, to wymaga jego interwencji po prostu, a nie tam siedzieć na tej placówce i nic nie robić, bo z nim nie rozmawia. Druga rzecz to jest taka. Wiadomo, że prezydent Duda i jego następca, czyli Karol Nawrocki, już w tej chwili dwa potężne sygnały poszły ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, już nie jego otoczenia, bo raz, że został przyjęty nagle w gabinecie owalnym i to nie tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych siedział, a on stał, tylko on po prostu jakoś równorzędnie tam sobie uśmiechali się, robili sobie zdjęcia, ale już jest zaproszony do Stanów Zjednoczonych. I my w tej chwili robimy komedię, mając taki link bardzo mocny, potwierdzony z drugiej strony, to wiadomo, że prezydent Stanów Zjednoczonych w sposób bezpośredni, pośredni powiedział wyraźnie, że nie będzie dobrych relacji z rządem, na czele którego stoi premier Donald Tusk. No nie jest to przyjemne. Premier Donald Tusk w związku z tym został źle potraktowany przez głównych przywódców europejskich, no bo jeżeli on jest spalony na linii Stany Zjednoczone, to my po prostu dodatkowo jeszcze uderzamy w jedną sprawdzony link na Stany Zjednoczone i mamy wątpliwości, czy rzeczywiście obecny premier ma dobre relacje z państwami Unii Europejskiej, bo wszystko wygląda na to, że oni też uważają, że potrzebna by była jakaś zmiana. No to my robimy aferę wokół wyborów prezydenta. No po prostu ja przyznam się szczerze, że ja mam swoje lata i nie powinienem się już niczemu dziwić, no bo człowiek już różne rzeczy widział. No ale to jest zupełnie nową. Ta sprawa uderzenia, wybory, beznadziejna, bo tu wiadomo, że przecież te wybory były uczciwe, były spokojne.
afera się zrobiła po wyborach, po prostu nie zaraz, bo tylko w tej chwili. No. Jeżeli nie rozwiążemy tego procesu wewnętrznego, to my się znajdziemy w bardzo ciężkiej sytuacji, a my mamy naprawdę sporo niechętnych państw. Pomijam Rosję, która by nas najchętniej zaorała albo zbombardowała, ale no jednak powiedziałem, no, nie budujemy dobrych relacji, nawet racjonalnych z Niemcami, tak? No przecież to jest gigantyczne państwo leżące po drugiej stronie. No i ono jest i będzie i się nie zmieni tak łatwo i trzeba robić tą politykę taka, jaka jest. No. Tylko że to, co robi się w tej chwili, potworny podział społeczeństwa, emocjonalny, przecież to, że 50 000 w przeciągu kilku dni protestów wyborczych, znaczy one były nieracjonalne decyzje to była decyzja, że my tego Nawrockiego, tego PiS-u nie możemy, że my nie będziemy spali. To jest po prostu doprowadzenie części ludzi do wariactwa kompletnego, którzy no nie mogą, chorują, że wygrał Nawrocki. No wygrał, no to po prostu tak wygląda demokracja. I my nie możemy się pogodzić z oczywistymi faktami. Dobra, a jakie twoim zdaniem, jako obserwatora polityki, jakie za tym twoim zdaniem po stronie premiera Donalda Tuska? No bo to on za tym stoi, tak? No to on, to jakby Giertych nie działa sam. Jaka jest w tym racjonalność po jego stronie? Co on chce osiągnąć? No bo są małe szanse na to, żeby doprowadził do tego, żeby te wybory, żeby Karol Nawrocki nie został prezydentem. Koalicjanci od niego już wczoraj, przedwczoraj mówią, no trzeba uznać przecież te wybory. Wielu ludzi też, którzy są pewnie zwolennikami. To ci mówię wyraźnie, że to jest gra, to ci powiem o co chodzi. To jest po prostu groteskowa sytuacja. Otóż siłą, nazwijmy to taką główną linią polityczną przygotowania się Platformy, powiedzmy, obywatelskiej pod wodzą premiera Donalda Tuska, to było 8 gwiazdek. Nie wypada nam tu mówić co, no ale większość ludzi, która nas słucha, to na pewno wie. Wobec tego doprowadzono do tego, że podzielono społeczeństwa i obóz premiera Donalda Tuska został zbudowany po części wokół 8 gwiazdek. I teraz tymczasem, powiedzmy, wygrywa i prezydenturę otrzymuje od narodu osoba, która reprezentuje właśnie tą grupę, która miała być za pomocą 8 gwiazdek, nazwijmy to, zniwelowana, żeby użyć tego słowa. No więc wobec tego traci legitymizację w oczach jakby swojego obozu. On, żeby te frustracje, to po prostu takie, można powiedzieć, niepogodzenie się z rzeczywistością obozu zbudowanego wokół 8 gwiazdek, czyli wokół emocji, to on po prostu w tej chwili, można powiedzieć, wylewa pomyje, opluwa, powiedzmy, to zwycięstwo. On wie, że Karol Nawrocki zostanie prezydentem, ale chce, żeby to było w atmosferze takiej, że po prostu wstyd będzie się do tego prezydenta, czyli pogłębia jeszcze podział, pogłębia brak szacunku dla państwa, dla instytucji państwa, dla pierwszego obywatela Rzeczypospolitej. To jest niedopuszczalne absolutnie. Zresztą to jest inteligentny polityk i dlatego on frontuje w tej chwili i wysuwa do przodu mecenasa Giertycha, który zapłaci oczywiście jakąś tam cenę i polityczną i inną za te komedie, które wyczynia w tej chwili, ale jednak to się dzieje. I to jest próba rozładowania frustracji swojego własnego obozu. Być może, że on ma jakąś koncepcję długofalowego rozpakowania, wyciągnięcia ręki. No to co zrobił Trump. No powiedział, niech Bóg błogosławi Iran. No przecież to trzeba się uczyć od Trumpa, mimo że się uważa go za idiotę czy wariata, tak? To jest polityka wielka. My tkwimy w tej chwili w zmianie całkowitych wszystkich wektorów światowych w gospodarce. Przecież mamy rewolucję cyfrową już na poziomie 4,5, tak? Mamy pokolenia cyfrowe, Y, Z, alfy już idą, a my po prostu sobie zafundowaliśmy wojnę. Po jednej stronie jest 8 gwiazdek, po drugiej
nie wiem co tam jest, ale w każdym razie coś podobnego. I to co ja mówiłem już u ciebie dwukrotnie, ten układ jest niedopuszczalny i my musimy rozbić ten układ duopolu, bo my naprawdę już zaczynamy ryzykować bezpieczeństwem Polski. A w polityce światowej od zawsze, od kiedykolwiek się uprawiało, było już nie wiem, od kamienia łupanego, jedna rzecz jest niezbywalna. Każda władza może sobie różne rzeczy robić, ale jednej rzeczy się nie może powiedzieć. Odpowiada za bezpieczeństwo obywateli. I ci politycy wszyscy muszą sobie powiedzieć, czy my, prowadząc taką politykę, zapewniamy bezpieczeństwo polskim obywatelom. Ja odpowiadam, że nie zapewniamy i w tym układzie nie zapewnimy i dlatego to jest twój obowiązek, mój obowiązek, mimo że ja już mógłbym powiedzieć, że jestem na emeryturze i niech to młodzi ustawiają sobie świat. Wszystkich, którzy kochają Polskę i czują się związani i chcą tu mieszkać, nawet jeżeli nie lubią Polski, to muszą po prostu wiedzieć jedną rzecz. Ta sprawa jest nie do utrzymania. Ten nienawistny podział oparty o emocje, te najgłupsze rzeczy, które się wyczyniają w tej chwili w Polsce, są niezgodne z polskim interesem i grożą niebezpieczeństwem dla Polski i dla Polaków. No, z tym się w pełni zgadzam i też uważam, że należy ten duopol, wierzę w to, że, znaczy teraz już wierzę, że jesteśmy bliżsi, dużo bliżsi przełamania tego duopolu. Nie wiem, co na to miejsce może się pojawić, bo to oczywiście czasami może być tak, że będzie jeszcze gorzej. Ci, którzy nie będzie gorzej, to się mówi od razu. Będą problemy inne, ale nie będzie gorzej. Ale właśnie to jeszcze jedno pytanie. Czy to, że to jest szkodliwe, pełna zgoda, ale czy to może być politycznie skuteczne? No przecież Donald Tusk jest nieprawdopodobnie doświadczonym politykiem. Tak? Jest w polskiej polityce od samego początku. Ponosił porażki, odnosił sukcesy, odnosił wiele sukcesów politycznych. Tak? Wygrywał wybory, przejmował władzę. Przypomnij sobie, jak wrócił do Warszawy, jak przejął władzę w Platformie Obywatelskiej w ciągu tam jednego dnia czy dwóch, doprowadził do zwycięstwa nie tej partii, ale koalicji obalenia PiS-u. Tak? No, więc on ma dużą umiejętność polityczną. Czy twoim zdaniem to, co teraz robi, poza tym, że oceniamy to, że to jest destrukcyjne dla państwa, poprzednicy też robili wiele rzeczy destrukcyjnych, ale czy to może być skutecznie polityczne dla jego ugrupowania? To nie będzie skuteczne, dlatego że to jest polityk, który rzeczywiście, no, nie można oddać bardzo dużego wymiaru politycznego, bo jakby nie było, jest na tej scenie politycznej, potrafił przejąć naprzód. Pamiętaj, że tam była takie triduum było rządzące w Platformie i to był przecież Olechowski, to był bardzo sprawny i można powiedzieć doświadczony polityk i dał się, że tak jak wykolegować bardzo łatwo i skutecznie. Także wielokrotnie, tylko że metoda polityczna premiera Tuska skończyła się. On już nic nie ugra tą metodą, dlatego że przyszedł czas na mężów stanu, czyli ludzi, którzy nie patrzą na skuteczność rozgrywek partyjnych, osobistych i innych, tylko patrzą na interes państwa w nowych warunkach, muszą rozpracować te nowe warunki. A moim zdaniem, może ja się mylę, ale premier Tusk utracił, czy nawet stracił to, co było jego największą siłą, atutem z punktu widzenia interesu Polski, czyli dobre relacje z elitami lewicowo-liberalnymi Europy Zachodniej. I ja z goryczą i nawet powiedziałbym z takim żalem widziałem, jak potraktowano go, że on tam w jakimś wagonie jechał. Oczywiście nie rozumiem, on miał tą przewagę, że ten wagon stał na terytorium Polski, kazał na jego miejsce, wezwał do tego zawiadowcę stacji, kazał tą salonkę z prezydentem Francji tamtego zataskać na boczny tor, a sam kazać nową lokomotywę czy elektrowóz tam podczepić i pojechać do Kijowa, to oni by wiedzieli, jak traktować premiera Polski. Tak? No ale to już jest tego. W każdym razie uważam, że zarówno Tusk, jak i prezes Kaczyński, jeżeli kochają Polskę, powinni odejść w tej chwili. Oni naprawdę już nie potrafią
zmienić się w sposobie prowadzenia polityki. To chyba na tym zakończmy, bo to jest... Chociaż nie, może jeszcze, to przepraszam, jeszcze jedno pytanie jednak zadam. Czy to taki mocny statement twój, stanowisko, przepraszam. Czy twoim zdaniem zbliżamy się do momentu, kiedy będzie można i będzie należało napisać na nowo konstytucję państwa? Czy zbliżamy się do momentu konstytucyjnego? Ten moment jest konieczny, z tym, że chyba trzeba będzie na dwie raty to podzielić. Pierwsze, gdyby prezydent Nawrocki był bardziej doświadczonym politykiem i powiedzmy w krótkim tempie stałby się mężem stanu, to by wymusił nawet na obecnym parlamencie, już nie mam czasu, żeby mówić jakimi metodami, ale stosunkowo prostymi, tak zwane małe porozumienie konstytucyjne, porządkujące 4 obszary. Pierwszym obszarem to byłaby sprawa wymiaru sprawiedliwości. Drugim obszarem to byłoby sposób funkcjonowania wojska i struktur zapewniających tak zwaną odporność państwa na wydarzenia dramatyczne, jak wojna, czy taka, czy inna. Bo to musiało być uporządkowane na poziomie Sejm, prezydent, dowództwo wojskowe, ministerstwo i tak dalej. No niestety my, jeżeli chodzi o polityczne kierowanie wojskiem, to zrobiliśmy wszystkie błędy, jakie możliwe, począwszy od niewłaściwego doboru ministrów, bo zawsze wybierano ministra, który, oględnie mówiąc, do różnych rzeczy mógł się nadawać, ale na pewno nie na ministra obrony narodowej. I nie mamy czasu. Kilku wybitnych generałów, jak generał Cieniuch, czy generał Andrzejczak, czy Piotrowski, zostali zmuszeni de facto odejścia, przedtem generał Skrzypczak, który niestety jest bardzo chory i chciałbym powiedzieć, żeby ci, którzy go doceniają, lubią, żeby jakoś westchnęli do sił wyższych o jego zdrowie, to oni są wszyscy poza... Nie ma żadnego poważnego generała w tej chwili 4-gwiazdkowego, który by przeszedł przez Afganistan, przez NATO i tak dalej. No to o czym my tu rozmawiamy, tak? Więc prezydent jest w stanie małe porozumienie konstytucyjne wymusić, moim zdaniem, nawet na obecnym parlamencie, bo alternatywą byłoby rozpisanie nowych wyborów w warunkach takich, kiedy prezydent oskarża obydwie partie o to, że czyli wymusić, powiedzmy, odwołując się do narodu. No przecież wiadomo, że jak zaczyna być źle, to rząd może się wyżywi, ale nie uratuje państwa. To trzeba robić wspólnie ze społeczeństwem, z narodem i tak dalej. To jest to. Natomiast moment konstytucyjny, ten duży, musimy poczekać, jak się poukłada sprawa w Unii Europejskiej. Europa Zachodnia też jest w bardzo trudnym momencie, jest rozbita. Elity europejskie, one może już nie w takim stopniu jak u nas, ale one są też nieprzygotowane do tego, co się dzieje. One są bezradne po części. No, ty jesteś bacznym obserwatorem sceny politycznej. Przecież widzisz, jak są niepewni, że Trump ich może z dnia na dzień doprowadzać do histerii, później do euforii, później do histerii i tak dalej. To żaden poważny polityk sobie tak nie daje z sobą jeździć w tej z powrotem. No to musisz chyba przyznać, że politycy europejscy nie dają sobie rady w współczesnym czasie. Poczekamy. Musimy brać udział aktywny w kształtowaniu się nowej sytuacji w Unii Europejskiej, a my naprzód musimy u siebie to rozwiązać. Co my zrobimy w Unii, jeżeli u siebie nie potrafimy zrobić porządku, nawet małego uporządkowania konstytucyjnego? Zresztą, proszę bardzo, te wybory, jak w soczewce, widać wyraźnie, że nie wiadomo, Sąd Najwyższy jest legalny czy nielegalny, czy tam są neosędziowie. Może dojść do sytuacji, że będziemy mieli neoprezydenta. No przecież jesteśmy, to jest dom wariatów, z którego lekarze już uciekli. Dobra.
No tak, no. Tak, ale kłopot z przywództwem we współczesnym świecie Zachodu jest ogólny, tak? To nie jest problem, zgadzam się z tobą absolutnie, to jest problem Zachodu, to jest problem Polski, to jest problem Stanów Zjednoczonych również. To, że republikanie, jakby najlepszym, co wydali z siebie republikanie w tym czasie jest Donald Trump. Ameryka zasługuje po obu stronach zasługiwała na lepszych kandydatów, ale ich nie ma. Europejscy liderzy są tacy, jak widać, tak? Wyprodukowani przez ciepłe czasy i dobre, zamożne czasy, kiedy ludzie żyją w zamożności i spokoju, nie produkują, nie wydają z siebie silnych przywódców. No, my jesteśmy być może jesteśmy blisko przełomu, tylko że nie widać tego, jeszcze nie widać. Mam nadzieję, że jeszcze za chwilę zobaczymy coś nowego, co się w Polsce pojawi. To, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem. No po prostu oczywiście, że mój punkt widzenia jest jednak już oparty o długi okres funkcjonowania na tym świecie. Ja w opozycji, przecież byłem od 1968 roku, bo byłem już w komitecie strajkowym studentów uczelni wrocławskich i zawsze tak jakby z troską patrzyłem na rozwój sytuacji w Polsce. Nie wyjechałem, jak mnie aresztowano i prześladowano w latach 80. Ja mogłem wyjechać, byłem po doktoracie, który pisałem doktorat z gramatyk transformacyjnych Noama Chomskiego i miałem 3 oferty ze Stanów Zjednoczonych, więc wypowiadam się z troską, ale też z pewnym dystansem o sprawach Polski i mam nadzieję, że głos takich ludzi właśnie jak ja, nieskromnie mówiąc, zostanie w końcu wzięty pod uwagę. To nie jest tak, że ktoś zostaje premierem czy tam ministrem i przekształca sobie Polskę w folwark. No to przecież PiS dlatego przegrał wybory, bo sobie zrobił z gospodarki państwowej folwark po prostu, tak? No to przegrał wybory, nie musiał przegrać, przecież miał sporo zasług i tak dalej. Zobaczymy jeszcze gdzieś tam w rezerwie po prawej stronie jest jeszcze Mateusz Morawiecki, polityk, który został moim zdaniem mocno zmarnowany przez PiS, nie wykorzystano jego wielkich talentów w zakresie gospodarczym i tak dalej. Ale jest tam paru takich młodych, pokazujących się trochę, tylko że oni są przytłumieni w cieniu i tak dalej. Ale najgorsze jest to, że my albo będziemy republiką i demokracją, albo nas nie będzie, bo to jest, jeżeli coś zostało nam ze starych czasów, to jednak przywiązanie do wolności i do struktur republikańskich. I obydwie partie dlatego ja tak powiedziałem wyraźnie, że musi być przewrotka na scenie politycznej. Obydwie są niedemokratyczne, obydwie są autorytarne, obydwie są skoncentrowane. Władza faktyczna, czyli choćby tam ten słynny długopis wyskazujący kandydatów do Sejmu i tak dalej, jest w jednym ręku. Tam nie ma debaty. Powiedz mi, o czym debatuje się w PiS-ie w tej chwili poważnie. Czyli jest jakiś periodyk i tak dalej. Wszystko to jest propaganda powiedzmy Platformie, tamtej strony w drugą stronę. Właściwie gdybyś czytał wypowiedzi oficjalnych takich jakby periodyków, czy tam jakichś środków przekazu, informacji partyjnych, to byś w ogóle nie wiedział, co się dzieje na świecie i w Polsce. Byś uważał, że są 2 partie i nic innego nie. To są głównie zwalczanie się tych 2 partii, to jest 99% problemów Polski. To nie wiem, czy Polacy też tak uważają. Więc jeżeli tak ma być, to po prostu przejdźmy przez ten okres taki, jak miały Włochy. Nawet niech będzie jakieś cyrkowe rzeczy się niech dzieją, tylko niech to się dzieje szybko i skutecznie. Gorszego systemu, czyli partii skupionych na nienawistnym podziale społeczeństwa i walce ze sobą, które
mają autorytarny system zarządzania strukturami partyjnymi, czyli nie ma tamtego, to nic gorszego już nie będzie. Nic. Obie partie, mając dostęp do dużych środków finansowych, publicznych najczęściej, No trzeba im większości to zabrać i zdecydowanie, musi od tego zacząć. zamiast wydać je, tak, to co my budujemy, jakiś think tank, jakiś zespół ludzi, którzy próbują myśleć o Polsce i ją rzeczywiście rozwijać, oni te pieniądze wydają obie strony na doskonały technicznie marketing. Tak? W tym się rzeczywiście jesteśmy w światowej czołówce umiejętności prowadzenia kampanii i mamy bardzo dobrych fachowców, ale to są fachowcy od prowadzenia propagandy, czy przekonywania do swoich racji, a nie tworzenia myśli, tworzenia strategii i rozwiązań, które posuwają państwo do przodu. Nie wiem, czy to jest taka wielka doskonałość. No, patrzyłem na kampanię kandydata na prezydenta Trzaskowskiego. To ja nie jestem specjalistą od PR-u, ale lepiej bym mu ustawił. Tak, ale mówię przez te wszystkie kampanie, które mieliśmy do tej pory, tak? To nieprawdopodobne nakręcenie emocji to również było dzięki narzędziom, które te partie miały, które zbudowały sobie ośrodki medialne wokół siebie, tak? Które też nie wytwarzają myśli, tylko napędzają się nas wzajemnie na siebie, no co jest, to w tym tak. są dobre, tak? W tym są dobre. Ale nie ma co, jest jak jest, moje zdanie przedstawiłem. Mam nadzieję, że przynajmniej parę osób zgodzi się ze mną. A jak wiesz, wiele osób cię tutaj słucha i bardzo ci dziękuję dziękuję ci za obecność i za to, że dzisiaj rano... Dziękuję i przepraszam, że tak dosyć szczerze i bezpośrednio, ale to nie jest czas na takie zawijanie ogonem w lewo i w prawo. To jest czas mówienia tak, nie. Innego nie będzie w tej chwili. Tak mówmy. Tak, nie. I pozdrawiamy serdecznie pana generała Waldemara Skrzypczaka, który naprawdę, był bardzo proszę. gościem Takie serce dziesiątki, jeśli nie setki razy, nie policzyłem, ile razy występował w Układzie Otwartym, relacjonując. Panie generale, serdecznie pozdrawiamy, proszę być dzielnym i wracać do sił. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również państwu przede wszystkim. Dzięki. Ja dziękuję bardzo państwu. Napiszcie co sądzicie o tym, co mówił Wojciech Myślecki. Dziękuję wam bardzo. Subskrybujcie Układ Otwarty. W prawym górnym rogu jest taki przycisk. Dzięki temu jak zostaniecie subskrybentami, ci z państwa, którzy nie są subskrybentami, będziecie otrzymywać informacje o wszystkich moich programach, a też YouTube będzie lepiej pozycjonował ten program. Zachęcam do subskrybowania i zachęcam do wspierania na patronite.pl, bo dzięki temu mogę utrzymać zespół, który pomaga mi przy tworzeniu tego programu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.